Caracas. Ogłoszenie w windzie. Grasuje 18 000 zorganizowanych grup przestępczych. Wracaj do domu nie później niż o 20. Jeśli masz wrócić później, przenocuj w miejscu, w którym jesteś. Jeśli chcą ci ukraść samochód, portfel lub telefon, przekaż go nie patrząc w oczy złodziejowi. Po zmierzchu nie rozmawiaj długo na ulicy, nie spaceruj ani nie uprawiaj sportu sam. Panuje ogromny poziom bezkarności, więc przestępcy nie obawiają się zabić. W przypadku porwania nie patrz na porywacza i nie rozmawiaj z nim. Porywacze będą chcieli wysokich sum w dolarach, ale prawie zawsze kończy się na wynegocjowaniu mniejszej sumy w boliwarach. Stosuj się do tych rad, porozmawiaj o nich ze swoimi domownikami. Wspólnota lokatorów. Witam Was znowu, tym razem w okolicach Caracas. Przenieśliśmy się z tamtego drugiego mieszkania, gdzie nie było wody, do trzeciego mieszkania. No i sytuacja jest taka, że jak się dowiedzieliśmy, to cały Caracas teraz nie ma wody. Oprócz tego jednego budynku, ze znanych mi budynków, w którym mieszkaliśmy wcześniej, gdzie woda jest zawsze, dlatego że jest tam prawdopodobnie podziemny zbiornik. Jesteśmy teraz w trzecim mieszkaniu, które jest wypasem totalnym i nie ma wody. To znaczy bywa, włączałem ją tam na 10-5 minut. Tak wygląda sytuacja z wodą w Caracas, niestety całym podobno. Teraz na ulicach Caracas i okolicy jest mnóstwo ludzi. Jest bezpiecznie w ciągu dnia, w miarę oczywiście bezpieczniej niż w nocy. Jest światło, natomiast w nocy Caracas wygląda jak Gotham City z jakiegoś mroczniejszego odcinka Batmana. Chodzi o to, że po prostu ludzie po pewnej godzinie nie wychodzą już na zewnątrz. Nawet widziałem ludzi, którzy o godzinie 20, 21, jak jechaliśmy, biegli po to, żeby jak najszybciej pójść do domu, dotrzeć do domu, nie być na ulicy. Tak więc tak, Caracas jest jednym z najniebezpieczniejszych miejsc na świecie. Wenezuela jest państwem bardzo niebezpiecznym teraz. Zawsze była w sumie z tego, co się zorientowałem z dokumentów i przeczytałem, ale teraz jest jeszcze gorzej w związku z sytuacją. Zapytałem się kiedyś znajomego, słuchaj, dlaczego nie masz broni, skoro jest tak niebezpiecznie? Dlaczego sobie nie załatwisz pozwolenia na broń? A on mówi, zwariowałeś? Oni mają dostęp do dokumentów, przestępcy, dowiedzą się, że mam broń i wtedy zaatakują mnie, na przykład gdy będę wracał do domu i okradną mnie i zabiorą mi tą broń. A mogę jeszcze zginąć przy okazji albo cokolwiek. Chodzi o to, że cała broń w Wenezueli w tym momencie praktycznie, którą mają przestępcy, jest posiadana nielegalnie, no i co z tego mają? Z tym niebezpieczeństwem w Wenezueli to jest tak, że każdy praktycznie zna kogoś, kogo zabili, na przykład z jego rodziny albo ze znajomych i każdego okradli. W życiu przynajmniej raz. Kogo znam. Co więcej, jest nawet tak, że ci przestępcy, którzy porywają czasami ludzi albo w ogóle ich zabijają, to umieszczają ich i w ogóle się nie kryją z tym, z ich zwłokami, nie ukrywają ich zwłok, tylko umieszczają na takim cmentarzu. Był nawet dokument zrobiony przez jednego odważnego Hiszpana, który pojechał na taki cmentarz i podam link w opisie filmu. Bardzo wstrząsające. Słyszeliście to? Sí. Avenida de las Polonias Viejas, czyli tak jakby Aleja Starych Polsk. Nigdy nie odmieniałem Polska w liczbie mnogiej. No dobra, postaram się to wyszukać i napiszę na dole, jak się naprawdę nazywa ta ulica i czy to jest tak. Jeszcze a propos inflacji. Z inflacją, bo część z Was może nie rozumieć, w sumie rozumiem, że nie rozumiecie skali tej inflacji. Ja też trochę tego nie pojmuję, nawet mieszkając tutaj. Wyobraźcie sobie, że zarabiacie 8 000 złotych w Polsce. No to jest dobre wynagrodzenie, prawda? Tutaj ludzie tak kiedyś zarabiali 2-3 tysiące dolarów jako informatyk, jako lekarz. No i zarabiacie to 8 000 złotych, ale za te 8 000 złotych możecie kupić coraz mniej. I po 3 latach za 8 000 złotych możecie kupić trochę jedzenia, karton jajek, kilogram mięsa. Koniec. Tyle warte są Wasze pieniądze, Wasze złotówki. Tyle warte są teraz boliwary. Oczywiście trochę to uprościłem, dlatego że oni dodrukowywali ciągle boliwary, była ogromna inflacja, więc dostawali boliwarów coraz więcej, ale wartość wyrażona w dolarze malała. Pauperyzacja społeczeństwa wenezuelskiego nastąpiła bardzo szybko, gwałtownie i głęboko. W ciągu 3 lat sytuacja zmieniła się diametralnie. Dlatego widać tyle w miarę nowych 3-5-letnich samochodów na ulicy, dlatego niektórzy mają koszulki Hilfigera, co często punktujecie w komentarzach. Tak, 5 lat temu żyło się tu w miarę normalnie, 10 lat temu całkiem normalnie. Ludzie kupowali tu kiedyś nowe samochody. Will, ¿cuántos carros nuevos tú tenías en tu vida? Yo como 8 carros. Pero nuevos. Nuevo, 3. 3 nuevos carros tú compraste en tu vida. ¿Y tú trabajas como antes? Taxi. Will kupił sobie w życiu 3 nowe samochody. Ja nie kupiłem w życiu ani jednego nowego samochodu w Polsce.
zawsze kupowałem używane. Tak zmieniła się sytuacja w Wenezueli diametralnie. Ale są nadal ludzie, którzy popierają Maduro i Chaveza i wybrałem się do nich, do takiej dzielnicy Katia, mocno lewicowej, mocno popierającej Chaveza właśnie, a teraz Maduro, zrobić z nimi trochę wywiadów. Pogadałem z nimi i właśnie zaraz Wam to pokażę. Caracas dzieli się na wschodnią, bogatszą część tradycyjnie popierającą opozycję i zachodnią, gdzie znajdują się takie dzielnice jak Katia czy Miraflores. Zachodnie Caracas to biedniejsza część społeczeństwa, która przez dekady przed Chavezem czuła się pogardzana i odrzucana przez część bogatszą. To jednocześnie tradycyjne zaplecze wyborcze rządzących od kilkunastu lat czawistów. To, co rzuca się w oczy dziś, to plakaty prezydenta Maduro, których nie widziałem w centrum ani we wschodniej części miasta. Są także ogromne portrety Chaveza, graffiti popierające prezydenta Maduro i standardowy obraz dla Caracas. Ludzie grzebiący w śmieciach w poszukiwaniu jedzenia. Katia, dzielnica, do której jedziemy, jest względnie bezpieczna. Spróbujemy więc porozmawiać z ludźmi na ulicy. Dokument nie byłby pełen, gdybym nie porozmawiał z ludźmi, którzy popierają Chaveza i Maduro teraz. Poszedłem do takich ludzi, jesteśmy właśnie tutaj. ¿Tú vas a votar para el gobierno en las elecciones? ¿Crees que? La verdad, no hay condiciones. Igualito yo voy a votar. Estaré por la oposición, voto, porque yo soy oposición. Entiendo. ¿Sí entiendes? Si no votamos, ¿qué hacemos? ¿Tú vas a votar para el gobierno? Claro, explicarlo quizás no sea tan fácil como a mucha gente le parece. Porque acuérdate que estamos en la situación con los gringos, la Unión Europea, que hace mucho tiempo nos ha estado trabajando con la economía. Algo similar como lo que pasó con Cuba, a diferencia que Venezuela es distinto porque tenemos mucha riqueza. A los gringos de la Unión Europea no les gustan los países comunistas, similar a lo que pasó con Rusia. Entonces, la Guerra Fría que hubo. ¿Usted no fan de Estados Unidos? No, de la gente como tal, sí. Sí, políticos siempre. De los políticos mierda, no, sí. de los capitalistas menos. Porque sabemos que el capitalismo es una cuestión, como decimos aquí vulgarmente, asesina. Mucha gente habla de la Cuarta República, que se vivía mejor, pero lo que vivía mejor era la clase media alta y los ricos. Los pobres pasaban hambre, trabajo. Desde que se monta la revolución, la cosa cambia totalmente desde que se montó Chávez. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se le hizo difícil al gobierno? Por la guerra exterior de los Estados Unidos y la Unión Europea. Pero ahora, cuenta que Venezuela vamos a solucionar este problema y vamos a salir adelante. Pueden venir ustedes para acá toditos. Invitados directamente por Maduro, te invito yo. Si no, observa algo inédito, que para ti puede ser inédito. Tomando, jugando caballo. ¿Tú crees que te pasando hambre? Eres americano. Polaco, de Polonia. Bueno, habla con él un poquito, mira. Entrevítalo a él también. Él tiene más edad que nosotros. He estado toda la vida con la revolución. Fui guerrillero. ¿Qué es el mejor problemas del país antes Chávez? Antes de Chávez, sí. Que eso eran unos corruptos, que se robaban todo el dinero y nada para el Eso es pueblo. mentira. Yo soy oposición, mi hermano. No oposición porque es una mierda, papá. Es una mierda. ¿Sabes lo que trajo fue pobreza y miseria? Miseria y pobreza fue lo que trajo. Pues no, No, sino los beneficios sociales que tenemos para el pueblo. ¿Pero qué? Y nosotros Pero queremos somos familia, nuestra tenemos patria. Y todos los que van a votar por Maduro son nacionalistas. Aquellos que no van a votar por Maduro no son nacionalistas. Eso no quieren esta patria. Nosotros superamos, así como Polonia, como Rusia luchó contra el imperialismo nazi. Yo lo que quiero es que trabajemos nosotros aquí los venezolanos y que yo trabaje la quincena y me sirva para comprar un arroz, una vaina, así como antes. Así como antes. No, claro, un viejo de eso, le da un bono, ay, un viejo que se está muriendo ya. ¿Tú no tienes miedo a hablar así en la calle? ¿Eso es normal? ¿No aquí peligroso? No, aquí hablamos normal así como es. Ok, puedes hablar que quieras. Claro, yo quiero lo que a mí me dé la gana. Yo trabajo vigilante, mi hermano. Yo trabajo vigilante y me gano el sueldo mínimo. ¿Cuánto es el sueldo mínimo ahora? Parcero, ni para un cartón de huevo. Ni para un cartón de huevo. Entonces, coño, pana. ¿Puedes conseguir el clap? Yo no la recibo mi mamá. Y somos 5 en la familia. ¿Te alcanza para cuánto el club? Parcero, 2 días nomás, porque somos 5. Yo no quiero clan. ¿Sabes lo que quiero yo? Que sea como Venezuela antes.
que sea como Venezuela antes, que yo trabaje de vigilante y voy para supermercados y compro lo que me dé la gana. Yo trabajo para el gobierno, trabajo en la universidad, la UPEL, y ahorita la universidad en quiebra. Todos los obreros se han ido. ¿Por qué? Cobramos quincenal 300 o los 400 y no nos alcanza para nada. ¿Y en las elecciones tú vas a votar? No, yo creo que no. No hay condiciones. Este gobierno... Wenezuelczycy spotkani w Kati powiedzieli mi więcej niż spodziewałem się usłyszeć. Wyciąłem parę przekleństw pod adresem rządzących oraz opowieści, których po prostu nie mogę opublikować mieszkając tutaj. Ważna sprawa, gdy moi rozmówcy mówią, że nie ma warunków do głosowania, mają m.in. na myśli to, że na czele komisji wyborczej od kilkunastu lat stoi ta sama osoba. Opuszczamy Katię i jedziemy na umówiony wywiad w okolice niesławnej ulicy 23 de Enero, prawdziwej kolebki czawistów. Rzucają się w oczy bloki z wielkiej płyty, całkiem podobne do naszych polskich. Zaciekawiło mnie, co by było, gdybym się tu znalazł sam. Pero okej, si yo voy a caminar aquí, ¿ellos hablar conmigo o algo? No, hay mucha gente que sí es abierta, mucha gente, depende de la población donde esté, o sea, hay gente que es abierta y te puede llegar, pero no puedes, pero siempre causa suspicacia y es como un shock. Aquí en el 23 no se puede grabar porque aquí te no se ven puede con grabar, cámara sí. y te la quitan. Y te la quitan, sí. Pero sin cámara... Sin Creo cámara, que solo puedo caminar. Sí, bueno, sí puedes caminar, con personas de la zona. Con personas de la zona. Y sí, Not alone. ¿Y alone? No, yo alone no. Impacto negativo en la persona, pues puedes sospechar de ti, que estás grabando, que estás buscando una información. Okay. Yo soy caraqueño y el prototipo mío de mi perfil es funcionario policial y yo llego a una zona diferente. Yo llego a una zona diferente y piensan que puedo ser, ¿me entiendes? Sí. Un agente infiltrado, X. Pero eso es no porque ellos quieren robarme, eso es porque es posible que yo soy de Estados Unidos o algo así. El ¿sí? performance. Okay. This kind of law don't live there. Pamiętacie o tym, jak powiedziałem wam, że pokażę wam, jak wygląda typowa paczka, jaką otrzymują Wenezuelczycy. Teoretycznie taka paczka przychodzi co 2 tygodnie, ale w praktyce są to 2, nawet 3 miesiące. Zobaczcie. Nazywa się to Clap, to jest cała nazwa, jest nawet Maduro i Chavez i możemy zajrzeć do środka. A więc tak, mleko skondensowane, 2 makarony, fasole, olej. Eso parece como mucho, ¿sí? Pero... No, somos 5 o 6 personas. Eso es no para una persona. No, es para toda una familia. Tu jest ryż, harina. To są jakieś też fasole. No i to w sumie wygląda na dużo, ale jeżeli taka paczka przychodzi raz na 2-3 miesiące, a w rodzinie jest 5 osób, tak jak w tej rodzinie, w której teraz jestem, no to nie wystarcza tego jedzenia. Jeszcze ten makaron. Paczki Clap to forma pomocy dla rodzin żyjących w biedzie, czyli obecnie większości Wenezuelczyków. Clap nie jest za darmo, trzeba za niego zapłacić niewielką sumę 30 000 boliwarów. Na czarnym rynku sam olej widoczny na zdjęciu kosztuje 1,5 miliona boliwarów. Można się więc domyślić, dlaczego zamiast co 2 tygodnie Clap dociera co 2-3 miesiące. Produkty zawarte w tej paczce są warte o wiele więcej niż trzeba za nie zapłacić, dlatego część paczek ginie zanim dotrze do ludzi, którzy ich potrzebują, zarabiając $3 miesięcznie. Aquí el administrador dijo, soy de Guanarito del Estado portuguesa. Le dije, no se preocupe que yo busco una belleza y una muchacha bonita que es la que a mí me interesa. Si usted se empate conmigo le compro una fortaleza y la llevo a conocer toda la semana inmensa. No vaya a decir que no porque por algo se empieza. Si usted me dice que sí, se le quita la tristeza. Y ahorita por los momentos, no crean que es una babesa, pero la miro más buena que pasta con mayonesa. Si usted me dice que no la matamos la tristeza, porque yo gano más plata que un gerente en PDVSA. Kończy się impreza, wypiłem trochę sangrii, także mogę mówić trochę poplątanym językiem. Jest niedziela, 13 maja i to tyle na razie, jeżeli chodzi o Wenezuelę. Nie wiem, kiedy nagram nowy odcinek. Takie małe moje spostrzeżenie, które przed chwilą poczyniłem. Mianowicie tutaj nikt nie wyrzuca jedzenia i nie zostawia. Całe jedzenie, które zamówiliśmy, zostało spakowane i jest przez nas wynoszone, dlatego że jedzenia tu nie ma w tym kraju. Dlatego też zachęcam Was, żebyście nigdy nie wyrzucali jedzenia, bo gdzieś tam go nie ma. Wiem, że nie wyrzucając nie pomożecie tym innym, ale to taki symbol, żeby nie wyrzucać jedzenia z grilla, tylko raczej
starać się zjeść to, co zostało zabite, przygotowane do jedzenia dla Was. Szanować to, że macie to jedzenie. Banalne, ale taki symbol. No. Cześć.